Cluj-Napokę zamieszkuje ponad 320 tysięcy mieszkańców. 80% stanowią Rumuni, 18% Węgrzy, natomiast 1% stanowią Romowie. Jest ona drugim ośrodkiem akademickim w Rumunii. Studiuje tu ponad 50 tysięcy osób. Cluj-Napoca istniała już w czasach starożytnych. Istniała tutaj osada Daków. W II wieku została tu założona kolonia rzymska, Napoca. W następnych stuleciach teren został podbity przez barbarzyńców, a w wieku X-XI obszar ten został zajęty przez Królestwo Węgier. W wieku XIII miasto to zostało zniszczone przez Tatarów. W latach późniejszych zostali tutaj sprowadzeni Niemcy i to miasto przechodziło okres prosperity. W ogóle było to miasto wielokulturowe, podobnie jak Sibin. Mieszkali tutaj Węgrzy, Rumuni, Niemcy, także później Żydzi. W tym mieście urodził się m.in. Maciej Korwin, którego pomnik znajduje się za mną. Był to najwybitniejszy król Węgier. W roku 1541 Napoca została podbita przez Imperium Osmańskie. W wiekach późniejszych miasto to zostało przejęte przez Imperium Habsburgów i w sumie cechowało się pewną autonomią, aż do czasów końca I wojny światowej, kiedy na podstawie traktatu Trianon teren tego miasta został w ogóle z naszej części Węgier, czy tej węgierskiej części Imperium Habsburskiego, został przydzielony Rumunii. Potem na krótki okres w czasie II wojny światowej teren ten wrócił do Węgier, aczkolwiek po II wojnie światowej znowu teren ten wrócił do Rumunii. Za mną znajduje się kościół świętego Michała, zbudowany w wieku XIV i XV w stylu gotyckim, aczkolwiek występują także tam cechy renesansowe i barokowe. Posiada on 80-metrową wieżę. W środku tuż po wybudowaniu miał dosyć bogaty wystrój, aczkolwiek w czasach bodajże reformacji usunięto wiele elementów. W środku pochowano wielu ważnych wielu postaci dla miasta. Oto taki widok tego kościoła. Za mną znajduje się także pomnik Macieja Korwina, jednego z najwybitniejszych królów węgierskich. Został on oddany w 1902 roku. Wokół tej postaci znajdują się 4 inne osoby znane z historii Węgier. Między innymi są tam 2 osoby znane z naszej historii, a mianowicie Stefan Batory i Jan Zapolia. Pod koniec XIX wieku władze zdecydowały o budowie pomnika Macieja Korwina, aby uczcić jego 450-lecie urodzin i 400-lecie śmierci. Był on synem pochodzącego z Siedmiogrodu Jana Huniadiego, króla Węgier. Przydomek Korwin związany jest z jego herbem i oznacza po łacinie kruka. Za jego panowania w latach 1458-1490 Węgry osiągnęły największą powierzchnię i w 1485 roku zdobyły Wiedeń, który ogłosiły stolicą. Był on także twórcą tzw. Czarnej Armii, czyli formacji wojskowej, której żołnierze nie pochodzili z poboru i otrzymywali żołd za służbę. Członkowie tej armii pochodzili m.in. z Rzeczypospolitej. Gotycki kościół świętego Michała został zbudowany w latach 1350-1487. W 1859 roku do kościoła została dobudowana 80-metrowa wieża. Był miejscem wielu ważnych wydarzeń, m.in. chrztu Macieja Korwina czy koronacji Ferdynanda I.
Znaczną część dekoracji wewnątrz została zniszczona w XVI wieku, kiedy kościół należał do protestantów. W 2017 roku pod posadzką kościoła zostało odkryte 140 grobów. Widzą Państwo ruiny cytadeli z czasów rzymskich. Przez 150 lat miasto było stolicą przedrzymskiej Dacji. Wyróżniono wtedy 3 ośrodki osadnicze: cywilną, wojskową z fortecą i religijną. Następnie miasto zostało zdobyte przez Rzymian, którzy zbudowali tutaj fortyfikacje, świątynie, domy i wodociągi. Za mną znajduje się pewnego rodzaju pomnik. Są takie słupy upamiętniające osoby, które zginęły w wyniku pokojowych protestów przeciwko dyktaturze Nicolao Ceausescu. Miało to miejsce 16 grudnia 1989 roku. W sumie w wyniku protestów zginęło 26 osób. W słupach tych są takie dziury, które jako symbolizują kule strzelone. Znajduje się na, nie wiem jak to się wymawia, Piazza Unirii, czyli na Placu Unii, zwanym także Placem Węgierskim z racji tego, że jest tu statua Macieja Korwina, króla węgierskiego. Plac ten jest takim głównym placem miasta. Jest on połączony z drugim placem, zwanym Placem Rumuńskim. Jest to Piazza Avaru Iancu. Jest nazwany imieniem rumuńskiego bohatera narodowego. Place te dwa połączone są bulwarem bohaterów. Znajduje się na placu imienia Avrama Ingu. Tam za mną znajduje się jego pomnik. Jest on bohaterem narodowym Rumunii. W wieku XIX walczył przeciwko Węgrom podczas wojny ludów, aczkolwiek według niektórych jest on takim zdrajcą narodowym, ponieważ walczył razem po stronie austriackiej. Walczył m.in. z Józefem Bemem. Z kolei za mną znajduje się dalej bazylika prawosławna. Jest ona wzorowana na świątyni Hagia Sofia w Istambule. Została zbudowana w latach 20. i 30. Z kolei po drugiej stronie znajduje się opera narodowa, a także teatr narodowy. Zbudowana w latach oddana do użytku w roku 1906. Najpierw to był oczywiście węgierski teatr narodowy, następnie po I wojnie światowej, kiedy to miasto przejęła Rumunia, był to rumuński teatr narodowy. Swoją drogą jest bardzo bogato zdobiony i trochę przypomina operę w Lwowie.
Znajduje się niepodal murów miejskich i bastionu szewców. Bastion ten był pod opieką gildii szewców. Został zbudowany w wieku XV, aczkolwiek w kolejnych wiekach był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. W XIII wieku bodajże miasto otrzymało status wolnego miasta i to zainicjowało budowę murów miejskich. W ogóle w całym mieście było w sumie 22 takie bastiony, a do tej pory ostał się tylko jeden, właśnie ten bastion szewców. Między innymi z tym bastionem związany jest Gabor Betlem, znany nam z historii, a także w czasach, obecnie ten bastion jest miejscem miejscem wystaw, znajduje się tam galeria. W czasach komuny pełnił funkcję między innymi, to znaczy mieszkali tutaj bezdomni. Dom, w którym urodził się Maciej Korwin, uznawany jest za najstarszy budynek w mieście. Został zbudowany w XIV lub XV wieku. W tle widać kościół franciszkanów z XIII wieku, pierwotnie zbudowany w stylu romańskim, ale wielokrotnie przebudowywany. Znajduje się na wzgórzu, z którego rozpościera się przepiękny widok na całe miasto, na Cluj-Napockę. W ogóle sama nazwa Cluj oznacza nie tyle co jakaś dolina lub przejście pomiędzy górami i w ogóle stąd widać jak ukształtowany jest teren i jak położone jest miasto. Miasto jest położone w obniżeniu pomiędzy różnymi wzgórzami. Na tym wzgórzu znajduje się pozostałości fortecy zbudowanej przez Austriaków.